Oceniając film, wspierasz rozwój kanału. Górnicy leżeli w holu przed stacją ratowniczą, stał przed nimi krzyż, leżeli na prześcieradłach, przykryci byli prześcieradłami. Było tam 2 górników. W momencie, kiedy ci wojskowi weszli z dyrektorem, jeden z górników odezwał się w stronę wojskowych, że możecie teraz zobaczyć, coście zrobili. Chwycił róg prześcieradła, podniósł do góry i w sumie takie ludzkie uczucia to okazał tylko jeden z tych wojskowych. To był starszy pan w stopniu podpułkownika. Jedynie jego widok tych martwych ludzi, tych młodych martwych ludzi, w sumie to było widać, że jego to zabolało. Obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Stan wojenny w polskim porządku prawnym to jeden ze stanów nadzwyczajnych, pociągający za sobą zmiany w zakresie sprawowania władzy publicznej oraz ograniczenie zagwarantowanych konstytucyjnie praw i wolności. Możliwość jego wprowadzenia występuje co do zasady w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa, np. w razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczpospolitej. Ale bywało i tak, że rozwiązanie to traktowano jako jeden z instrumentów rozgrywki politycznej. Na kartach polskiej historii stan wojenny zapisał się wielokrotnie, ale obecnie kojarzony jest przede wszystkim z okresem obejmującym lata 1981–1983 i nie ma w tym nic dziwnego. W końcu wielu z żyjących dziś Polaków uczestniczyło w tamtych wydarzeniach i choć od 13 grudnia 1981 roku minęło już ponad 40 lat, tak nie wszystkie odniesione wówczas rany zdążyły się zagoić. W imię interesu narodowego dokonano zapobiegawczo internowania grupy osób zagrażających bezpieczeństwu państwa. W grupie tej znajdują się ekstremalni działacze Solidarności oraz nielegalnych organizacji antypaństwowych. Wprowadzenie stanu wojennego przez władzę ludową wiązało się z przeprowadzeniem szeregu działań, wliczając w to wyeliminowanie prodemokratycznych opozycjonistów. Nieposłuszne jednostki należało odseparować od reszty społeczeństwa, dlatego w ramach akcji Jodła wielu przedstawicieli Solidarności zostało zatrzymanych przez milicję. Lista osób, które planowano poddać internowaniu, wykraczała ponad 10 000 nazwisk. Z tego powodu równolegle z Jodłą prowadzono akcję Klon, której celem było zastraszenie osób uznanych za potencjalne zagrożenie dla panującego systemu. Mylił się ten, kto myślał, że na celowniku komunistów znajdą się jedynie działacze związkowi. Uwagę władzy przyciągał każdy, nawet najmniejszy przejaw sprzeciwu wobec państwa. Dlatego w niewyjaśnionych okolicznościach ginęli artyści, dziennikarze, przedstawiciele kleru, a nawet osoby niepełnoletnie. Będziemy konsekwentnie oczyszczać polskie życie ze zła, bez względu na to, gdzie się ono rodzi. Najmłodsza ofiara stanu wojennego miała niespełna 17 lat. Był nią Emil Barchański, urodzony 6 czerwca 1965 roku w Warszawie. Tam też uczęszczał do 11 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja. W działalność opozycyjną zaangażował się już w wieku 16 lat. Razem ze szkolnym kolegą zajmował się wydawaniem gazetki satyryczno-politycznej zatytułowanej Kabel.
Barchański brał również udział w przedstawieniach szkolnego kabaretu Wywrotowiec, natomiast po wprowadzeniu stanu wojennego stał się członkiem Piłsudczyków, organizacji prowadzącej różne akcje dywersyjne. Do najsłynniejszych należała dewastacja i podpalenie pomnika Feliksa Dzierżyńskiego, jednego z ojców czerwonego terroru. Monument znajdował się na dzisiejszym placu Bankowym w Warszawie, zwanym wówczas nomen omen Placem Dzierżyńskiego. 10 lutego 1982 roku Barchański, działający pod pseudonimem operacyjnym Janek, wraz z kilkoma kolegami, w tym Markiem Marciniakiem, przystąpili do akcji Cokół. Wyposażeni w słoiki wypełnione białą i czerwoną farbą, młodzi sabotażyści cisnęli nimi w pomnik bolszewickiego rewolucjonisty. Następnie do gry weszły butelki wypełnione benzyną i koktajl Mołotowa, za sprawą których monument stanął w ogniu. Ale pomimo sprawnie przeprowadzonej operacji, interweniującym milicjantom udało się zatrzymać Marka Marciniaka. Aresztowany znał jedynie pseudonimy, ale bezpieka i tak szybko wpadła na trop Barchańskiego, którego wraz z jego kolegą Szymonem Pochwalskim zatrzymano w nielegalnej drukarni podczas przygotowywania podziemnych publikacji. Pomimo młodego wieku Emila przewieziono do Pałacu Mostowskich, ówczesnej siedziby Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej. Dane innych osób odpowiedzialnych za dewastację pomnika Dzierżyńskiego chłopak wyjawił dopiero po brutalnym przesłuchaniu, porównywalnym do tych prowadzonych za czasów Stalina. Postawiony przed obliczem sądu cywilnego, udział w akcji Cokół Barchański przypłacił wyrokiem 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary i mogłoby się wydawać, że na tym sprawa zostanie zamknięta. Ale na sali sądowej Emil pojawił się również jako świadek w procesie, w którym na ławie oskarżonych zasiedli wskazani przez niego Piłsudczycy. W maju 1982 roku Janek odwołał wszystkie swoje dotychczasowe zeznania, przyznając, że złożył je pod przymusem. Wspominając brutalne przesłuchania, powiedział: „Ci panowie, kiedy biją, nie przedstawiają się, ale jestem gotów w każdej chwili ich rozpoznać”. W odpowiedzi na te słowa sąd wyznaczył kolejny, tym razem czerwcowy termin rozprawy, na której 16-latek miał zidentyfikować swoich oprawców, ale Barchański już się na niej nie pojawił. 3 czerwca 1982 roku Emil wybrał się z psem nad Wisłę. Towarzyszył mu starszy kolega, student Hubert Iwanowski, który kilka miesięcy wcześniej wprowadził się do budynku zamieszkiwanego przez rodzinę Barchańskich. „Poszedłem po słońce”, napisał Emil na zostawionym w domu liściku zaadresowanym do matki. 2 dni później, zaledwie na dzień przed 17 urodzinami, jego zwłoki wyłowiono z Wisły. Zeznania Iwanowskiego były ze sobą sprzeczne. W jednej z przedstawionych wersji twierdził, że Emil wskoczył do rzeki za tonącym psem. Innym razem wspominał o znajdującym się na drugim brzegu samochodzie i nieznanych mu osobach, z którymi Barchański ponoć się spotkał. Psa, z którym Emil udał się nad Wisłę, nigdy nie znaleziono, co mogło potwierdzać jedną z wersji Iwanowskiego. Z drugiej strony, według Krystyny Barchańskiej, jej syn panicznie bał się wody. Co więcej, uwagę kobiety zwróciły ślady na szyi Emila, które według jej zaufanego lekarza mogły powstać na skutek duszenia linką. Przeprowadzenie dokładnych oględzin ciała uniemożliwił stopień rozkładu. Z pewnością nie postępowałby tak szybko, gdyby po przewiezieniu zwłok do prosektorium umieszczono je w chłodni. Tego jednak nie zrobiono. Ale śledczy nie mieli tyle wątpliwości, co rodzina zmarłego i powołując się na brak dowodów wskazujących na popełnienie przestępstwa, jeszcze w tym samym roku umorzyli postępowanie, uznając, że Emil po prostu się utopił. Zobaczyłem przerażający widok. Zwłoki kilku górników, masę, powiedzmy, jęczących, zaranionych, czekających na pomoc górników. Jęk, krew, kilku leżących pokotem. Dla mnie, który pracuje już 32 lata w Górniczej Służbie Zdrowia, powiedzmy, masowe wypadki nie były jakimś nowum. Brałem udział w wielu wypadkach masowych, nie tylko na tej kopalni. Natomiast widok, który zastałem w tym dniu w punkcie, był przerażający. Kiedy zaledwie 3 dni po rozpoczęciu stanu wojennego oddziały ZOMO dokonały brutalnej pacyfikacji strajkujących górników w kopalni Wujek, wśród ofiar znalazł się 19-letni wówczas Andrzej Pełka.
Urodzony 18 lutego 1962 roku w katowickiej kopalni pracował jako cieśla. Na wieść o aresztowaniach przedstawicieli Solidarności, w tym przewodniczącego Komisji Zakładowej Wujka Jana Ludwiczaka, Pełka i pozostali pracownicy kopalni wszczęli strajk. Odpowiedź władzy była brutalna i już 16 grudnia kopalnię Wujek otoczyło blisko 1500 milicjantów w towarzystwie ponad 700 żołnierzy. Po drugiej stronie pospiesznie ustawionych barykad stało 3000 pracowników kopalni, którzy w przeciwieństwie do uzbrojonych sił rządowych swojej racji bronili przy użyciu metalowych prętów i mazurka Dąbrowskiego, którego głośno odśpiewali w odpowiedzi na wezwanie do zakończenia strajku. Już było słychać czołgi, był hałas na ulicy okropny i wszyscy powybiegali. Sąsiedzi, w ogóle wszyscy lokatorzy tutaj, co się dzieje. No jechały wozy pancerne, jechały czołgi, jechała straż pożarna. Było tego bardzo dużo. I tu wszędzie był mur, a tam siatka. A tam tysiące tych górników stali wszyscy, a jak te czołgi podjechali, zdjęli wszyscy hełmy, tu położyli i tak wołali: witamy, witamy, witamy. Górnicy nie ugięli się nawet na widok forsujących ogrodzenie czołgów, których wjazd na teren Wujka poprzedziło użycie gazu i salwy z armatek wodnych. Były to jednak działania, których skutki można było jeszcze naprawić. Przekroczenie granicy, zza której nie dało się już powrócić, nastąpiło po godzinie 12. To właśnie wtedy pluton specjalny ZOMO otworzył ogień do strajkujących. 2 spośród wielu wystrzelonych tamtego dnia pocisków dosięgły Andrzeja Pełkę. Jeden przebił płuco, drugi trafił w głowę. Nie dość, że oprawcy celowali w najbardziej wrażliwe miejsca, to w dodatku z premedytacją utrudniali prowadzenie akcji ratunkowej na terenie kopalni. Atakowali nie tylko górników, ale i przybyłe na miejsce zespoły pogotowia. Agresję ze strony funkcjonariuszy ZOMO podobno wzbudził fakt, że jechaliśmy na sygnale, dlaczego nie byliśmy upoważnieni ich zdaniem. Dobiegła grupa ZOMowców do mojego samochodu, wyciągnięto mnie z karetki, dostałem w tył głowy i zaczęło się pospolite pranie. Z boku w karetce kolega właśnie już też był wyciągnięty z wozu i był tam bity przez ZOMowców. Wygląd oczu niesamowitych, wręcz momentami dzikich oczu, był prawie u wszystkich jednakowy. Jest to niemożliwe, nawet jeżeli jest to tak zwana psychoza tłumu, presja tłumu, czy działanie w tłumie. Wydaje mi się to nieprawdopodobne. Były to na pewno jakieś środki, jakie nie wiem. Ostatecznie Andrzeja Pełkę udało się przetransportować do szpitala, ale niewiele można było zrobić i pomimo przeprowadzonej operacji 19-latek zmarł. Był jedną z 9 osób, które strajk na terenie kopalni Wujek przypłaciły życiem. Prawdę na temat pacyfikacji władze próbowały zatuszować. Zgodnie z zapisem w karcie pacjenta, pocisk, który potencjalnie mógł stanowić dowód w postępowaniu dotyczącym śmierci Pełki, miał przypadkowo wpaść do odpływu podczas operacji. Nawet pogrzeb nie mógł odbyć się bez ingerencji służb. W jego ostatniej drodze Andrzejowi towarzyszyli nie tylko bliscy, ale i 2 plutony ZOMO oraz tajni współpracownicy, którzy z pełną sumiennością obserwowali żałobników. Tym ostatnim zabroniono nawet składania kwiatów pod kopalnią, natomiast ci, którym udało się przeżyć masakrę z 16 grudnia, byli legitymowani, zatrzymywani do złożenia wyjaśnień lub po prostu aresztowani. Nie mamy prawa dopuścić, aby zapowiedziane demonstracje stały się iskrą, od której zapłonąć może cały kraj. Instynkt samozachowawczy narodu musi dojść do głosu. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki. W czasie stanu wojennego każda uliczna manifestacja narażona była na agresywną odpowiedź władzy. Podczas jednego z takich zgromadzeń zginął Antoni Browarczyk, trzecia z grona najmłodszych ofiar tego brutalnego okresu.
Browarczyk mieszkał w Gdańsku. Urodził się w 1961 roku i w chwili śmierci miał zaledwie 20 lat. Podobnie jak Barchański i Pełka nie krył swojej niechęci do rządzących. Jako członek Solidarności kolportował ulotki i rozwieszał plakaty. Jego życie dobiegło końca 17 grudnia 1981 roku. Wiadomo, że tamtego dnia, po zakończonych praktykach w zakładzie elektromechanicznym, Browarczyk natknął się na demonstrację lub, jak zapisano w aktach bezpieki, nielegalne zbiegowisko uliczne, którego uczestnicy próbowali dotrzeć w okolice budynku partii. Według jednych źródeł 20-latek przyłączył się do korowodu, według innych po prostu znalazł się przypadkowo w tłumie w najgorszym możliwym momencie. Chwilę przed tym, gdy do protestujących otwarto ogień. Jeden ze strzałów oddanych przez funkcjonariuszy milicji obywatelskiej trafił Browarczyka w głowę. Po przeniesieniu do szpitala orzeczono uraz rdzenia kręgowego i uszkodzenie pnia mózgu. Według rodziny Antoni zmarł jeszcze tego samego dnia. Według oficjalnej dokumentacji dopiero po tygodniowej walce o jego życie. Ciało Antoniego Browarczyka wydano jego bliskim dopiero po kilkunastu dniach. Pochowano go w Sylwestra 1981 roku. Ze względu na dążenie do zatuszowania sprawy, rodzina nie otrzymała zezwolenia na opublikowanie nekrologu. Dziwnym zbiegiem okoliczności w dniu śmierci Browarczyka w Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku doszło do złamania właściwie wszystkich przepisów dotyczących wydawania i używania broni przez funkcjonariuszy MO. Milicjanci otrzymali broń bez jakiegokolwiek pokwitowania. Żadne informacje nie trafiły do odpowiednich rejestrów zarówno przed, jak i po stłumieniu manifestacji. Pokuszono się jedynie o niewiele wnoszące notatki, których sporządzenie uargumentowano koniecznością szybkiego działania z powodu napiętej sytuacji w mieście. To, co łączy sprawy Emila Barchańskiego, Andrzeja Pełki oraz Antoniego Browarczyka, to fakt, że we wszystkich tych przypadkach bezpośredni sprawcy ich śmierci nie zostali nigdy ustaleni z imienia i nazwiska. Zmian w tym zakresie nie przyniósł nawet przewrót ustrojowy z 1989 roku. Nie wiadomo, kto strzelał i kto bił. Wiadomo natomiast, że zomowcy biorący udział we wszystkich przemocowych formach tłumienia protestów przez wiele lat po zakończeniu stanu wojennego pozostawali całkowicie bezkarni, pobierając wysokie świadczenia emerytalne. Ich ofiary doczekały się co najwyżej pośmiertnych odznaczeń, które bez względu na to, jak ważne by były, nie są w stanie przywrócić ani jednego odebranego życia. Być może niewielkim pocieszeniem dla rodzin zabitych był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2011 roku, który za bezprawną uznał decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Czy zrobiliśmy więc wszystko, aby zatrzymać spiralę kryzysu? Historia oceni nasze działania. Przy okazji promocji książki o losach swojego syna, wspominając jego i inne niewinne ofiary komunizmu, Krystyna Barchańska wyznała: gdy Lech Wałęsa powiedział, że wolność osiągnęliśmy bez kropli krwi, to ja zawsze przypomnę krew mojego syna i jemu podobnych. Zmarła w 2020 roku, nie doczekawszy się rozwiązania sprawy morderstwa jej ukochanego dziecka.